Cześć, ja jestem Raczys i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będziemy wykonywać Trouble Animals Quest, czyli dostęp na Fairest. Proste i niewymagające zadanie, które tak naprawdę nie wymaga od was żadnego skilla. Teraz prosto z miasta Abedendriel lecimy do Białego Jelenia, z którym będziemy chcieli porozmawiać o kłusownikach, gdzie będziemy próbowali ich przekonać. Będziemy kraść książki, zmieniać coś tam w tych książkach, dodawać swoje wersy, zwiedzać i latać. Generalnie zanim zaczniemy to zadanie, no to wiadomo, przynajmniej 50 level, no bo wcześniej tak naprawdę na tym Fairest nie ma sensu w ogóle latać. Aczkolwiek ja bym rekomendował na samej powierzchni tego Fairest, bo dalej z dalszymi ekspowiskami to akurat to będzie temat na osobny odcinek. To do 80 levela sama powierzchnia Fairest wydaje mi się, że będzie spoko na pewno dla MS-ów i RPG-ów. Rycerze, śmiało napiszcie to w komentarzach, jak to wygląda, bo ja akurat czarna magia gra rycerzem i zanim zaczniecie to zadanie, no to wiadomo, paca potrzebujecie, linę, łopatę, klasyka, jakieś manapotki itp. Jeśli macie niższy level i w Pitcher Cavesie akurat będą Glamwolfy, no to weźcie ze sobą Stealth Ringa tak w razie W, no i około na samo zadanie potrzebujecie 6000 golda plus jakieś tam drobne na travel, żebyście szybciej mogli latać między miastami. Także dobiegliśmy do Białego Jelenia, Alcestiosa. Jeśli eksplorujecie gdzieś tereny tutaj w okolicach Abedendriel, gdzie ostatnio nagrywałem odcineczek właśnie z tego pięknego miasta, no to na pewno spotkaliście tego Białego Jelenia, a jeśli też biegacie w koło, robicie bestiarkę, no to Białe Jelenie na pewno nie są dla was jakąś tam nowością, także piszecie hello, mission i czy chcemy mu pomóc. Oczywiście, że jest. Alcestios w tym zadaniu prosi nas, żebyśmy właśnie przekonali kłusowników, żeby nie kłusowali na jeleniach. Wiadomo, no, każdy z nas jest w jakimś tam stopniu kłusownikiem. Lata, bije jelenie przede wszystkim dla bestiarki i darmowego jedzenia. Białe jelenie są super, bo można ujarzmić, mieć manta. Akurat na kanale jest jak ujarzmić białego jelenia, a teraz będziemy biec jak najszybciej na łeb, na szyję do Pitcher Cavesu. Nie wiem, jak wygląda teraz World Change i co spotkamy akurat w tamtym miejscu. Jeśli jesteście oczywiście ciekawi, jak ten World Change wygląda, gdzie co sprawdzać i tak dalej, to napiszcie w komentarzu, a za jakiś czas na pewno nagram odcinek z samego Pitcher Cavesa i ja sam szczerze jestem ciekaw, co teraz na serwerze Damora się nam respi. Akurat tak korzystając z okazji, że mam 105 level, nie robiłem jeszcze tego zadania, także fajnie się składa, bo nienawidzę wycinać czegoś ze streama, kiedy wykonywałem jakieś zadania, a tak naprawdę moja gra w Tibie ostatnio wygląda tylko tak, że gram, kiedy streamuję lub kiedy nagrywam, to też gram. Nie gram w sumie bardzo rzadko, wchodzę do Tibi i gram przykładowo Expie bez streama, bo tak naprawdę na to nie mam czasu, aczkolwiek ostatnio tam na dublu raz się zdarzyło, ale po prostu chciałem przetestować katedrę, ile bez streama wyciągnę na maksa i w sumie byłem w szoku, że ze streamem jednak troszeczkę mniej tych cyferek wyciągamy, ale jak wiadomo, znacie mnie, ja dla samych cyferek nie biegam, również zwracam uwagę na jakieś tam RPGowe zabawki i tak dalej, zajawki. Tak poza tym niedługo, kochani widzowie, wiadomo, Heist Teleporty, no to będziemy dalej omawiać, ale niedługo będziemy sobie zwiedzać różne inne miejsca. Ogólnie chodzi mi o eksplorowanie tibijskich przestrzeni, tak jakoś mogę to nazwać, przestrzeni po prostu. Będziemy się bawić w zwiedzanie, odkrywanie map, Karlin i tak dalej, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie, bo szczerze jeszcze nigdy w to się nie bawiłem w Tibi, także na pewno moja gotowa mapa zostanie usunięta. Jeśli ktoś się w to bawił, no to napiszcie, jak tam wam poszło i z którym miastem jest najciężej. Także kochani, teraz dobiegliśmy do Pitcher Cavesa, jesteśmy, to takie małe, niepozorne miejsce, ja już widzę, wow, mamy Ghostwolfy oraz Glamwolfy, także spoko, ja akurat jeszcze ich nie biłem. Jeśli za chwilkę zobaczymy, czy zdobędziemy pewny fajny przedmiot z czarnych Glamwolfów, lecą pewne skórki, które kosztują naprawdę bardzo dużo. Widzę, że to jest powybijane i wcale mnie to nie dziwi, bo naprawdę mega fajny profit można zdobyć bijąc te właśnie Glamwolfy. No i my biegniemy na sam dół, znaleźć księgę, gdzie później będziemy musieli polecieć do Ankrachmun i ją oddać pewnemu panu, ale to za chwileczkę. Dobiegnijmy pierw do tamtego miejsca. Tutaj skoro już jesteśmy, to taki mały tip, że w tym oto miejscu mamy Walkirię. Wiadomo, że pewnie się powtórzy, kiedy kiedyś tam będę robił odcinek z Pitcher Cavesa 100%, no to pewnie znów będę wchodził, ale dla tych niecierpliwców, którzy jeszcze tutaj nigdy nie biegali,
to już wam mogę pokazać. Jak widać, kolega sobie nie wybija, pewnie bestiarka już na maksa wbita. Dobra, teraz lecimy sobie na południe. Zabrać tą księgę. Wiadomo, jeszcze tutaj będziemy wracać, także może się uda jeszcze coś tam fajnego i ciekawego zdobyć. Oj, jak na razie, Wolf Puff, kurde, kiedyś to byłoby coś, teraz to akurat jest bardzo tani przedmiot. Jeszcze zabijmy sobie jednego tej Glamwolfa, nie ma nic. No i klikamy w ten oto regał. Dostaliśmy książkę Book with Old Legends. Skoro mamy tą książkę, udajemy się do Achmeta w Ankrahmun. Ci, którzy mają paca, to na pewno Achmeta kojarzą. Sklepikarz, kupimy od niego liny, łopatę. Naprawdę w porze ziomek. No ale za 500 golda około nam on doda fałszywe legendy do tej książki, żebyśmy mogli tutaj zmylić kłusowników. Tak, jeśli was interesuje oczywiście opowiastka z tego oto miejsca, no bo w sumie ostatnio tak zauważyłem, większość questów każdy z nas robi high mission jest i tak naprawdę nie wnikamy, co tak naprawdę robimy w tych zadaniach, a dziś tak z ciekawości sobie spoilerki poczytałem, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Chipsoft naprawdę ma duże pole manewrów. Mogliby to bardziej jakoś fajniej pokazać niż tylko high mission jest, bo wygląda to naprawdę skromnie, ale dobra, lecimy jak najszybciej na łeb na szyję do Ankrahmun, którędy tutaj polecieć byłoby szybciej. W sumie nawet nie mamy teleport scrolla. Dobra, chociaż tak naprawdę po co ja wam będę pokazywał tą drogę, jak dojść do Venore, przecież każdy wie, także teleportujemy się do Ankrahmun. Kochani, jesteśmy już na statku w Ankrahmun, lecimy jak najszybciej do Achmeta, bo tak naprawdę czas nas goni, nie ma sensu, choć tak przypuszczam, że dzisiejszy odcinek będzie trwał na pewno plus 10 minut, także jeśli ktoś jest wytrwały i dał radę do samego końca, no to dajcie znać w komentarzu. Tak, poza tym, jeśli ktoś jest nowy na kanale, no to śmiało zostawcie suba, bo 8 koła już praktycznie tuż, a bardzo dużo ludzi ostatnio na Damorze chciałoby serwisy, a z okazji tego, że będziemy mieli 8K subskrypcji, to na pewno wystartujemy w najbliższym czasie w jakiś tam weekendzik ze specjalnym streamem, no i pewnie porobimy wszystkie serwisy potrzebne dla tych, którzy nie mają teamu i też mieliby trudno, żeby zrobić przykładowo takiego POI lub Inkwizycję, także w sumie nie macie na czym się zastanawiać, także jesteśmy u Achmeta, piszemy hello, hi, następnie book i czy jesteśmy zainteresowani? O kurde, my mistake. Wcześniej ja powiedziałem, że za 500 golda on nam zrobi małą podmiankę w książce, a tutaj się okazuje, że 5000 golda, także przepraszam. No i za 5000 golda zrobił tam podmiankę, dodał małą korektę, także wracamy na statek. Teraz akurat dla odmiany popłyniemy sobie na Venore, do Venore. I pokażę wam akurat z miasta Venore, jak dojść do Pitcher Cavesa, czyli tak naprawdę już jedną drugą odcinku o Pitcher Cavesie będziemy mieli w tym oto odcinku, ale wiem o tym, że nie każdy ogląda każdy odcinek, także no niestety, patrząc na to, ile jest łapek pod filmem, to w sumie przypuszczam, że około 1%, nawet w sumie nie, około 1% moich widzów to może czasem łapkę zostawi. Także drodzy widzowie, jak to Rychu Peja mówił, wiecie co robić. Łapeczka w górę, teraz piszemy hi, płyniemy do Venore. Dlaczego właśnie tłumaczę wszystko, co robię, każdy mój ruch? Dlatego, że ostatnio coraz więcej ludzi pisze mi w komentarzach, a ja to przeczytałem, że właśnie nie tłumaczę za dużo, mówię z jakiego miasta płyniemy i tak dalej. I w sumie jest to dla mnie zrozumiałe, no bo nie każdy z was oglądający ten odcinek gra w Tibie X czasu, no i w sumie tak naprawdę patrząc na tą grafikę i to miasto, to wielu ludziom nic to po prostu nie mówi, także za rączkę będę wam prowadził, ładnie wszystko tłumacząc, żeby jak najbardziej każdemu w jakiś tam sposób dogodzić, żeby ci właśnie nowicjusze bardziej byli zachęcani do gry, bo tak naprawdę nie oszukujmy się, Tibia niby jest łatwa, ale z drugiej strony, jeśli dopiero zaczynamy grać, nie chcemy ładować realnego hajsu w tą grę, no to nie jest wcale tak łatwo. Nie jest wcale tak łatwo, bo akurat mój znajomy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, gra for fun, solo, no wiadomo z pacem, bo go namówiłem. I mówi, że jest naprawdę hardcore i no może level idzie, ale z tym profitem i z tym, żeby mieć hajs na imbuingi i tak dalej, no to jest problem, więc ja akurat tego nie widzę, no bo w sumie Tibie tą przykładowo ten początek to mam w jednym paluszku, to ci nowicjusze właśnie mają problemy, także kochani, jeśli macie z czymś problemy, no to śmiało piszcie w komentarzach wszystko, dosłownie ja chcę, żeby
ten kanał był taką encyklopedią tibijską dla nowicjuszy, a z czasem wiadomo będziemy lecieć z odcinkami w górę, stąd też moim druidem ostatnio bardziej często, bardziej namiętnie expię i się, no po prostu chcę jak najszybciej wbić ten 500 level w górę. Tak poza tym mam nadzieję, że widzowie wam to nie przeszkadza, że robiąc takie zadania również gadam o tak zwanej dupie Maryni, no bo w sumie robię taki off-top lifestyle'owy odcinek, a przy okazji robimy questa. Także już kochani, jesteśmy prawie przy Pitcher Cavesie, przebiegaliśmy przez Amazon Campa, gdzie na kanale jest również odcineczek, co można tam znaleźć, fajne. 2 potworki, fajna bestiarka, może tam wbicie przy okazji troszeczkę profitu. Tak poza tym też miałem dziś w planach robić odcinek o samej bestiarce, tak ogólnikowo po co to jest i z czym to się je, ale akurat Troubled Animal Quest wygrał. Także kochani, wróciliśmy do Pitcher Cavesa. Akurat tutaj tych dużo Ghost Wolfów jest. Tutaj jaki nam tutaj level lata? Chłopie, nie będę ci tego wybijał, stary. Sobie zbij to. Ja robię questa, ale widać, że widzicie, napalony gość. Już myśli, o, wbił mi się jakiś Polaczek. Ale nie będę mu tego wybijał. Wcześniej powybijałem kilka sztuk, no bo chciałem akurat skórkę taką czarną zlocić, ale no skoro nie zlociłem, to już mu tu zostawmy, już niech sobie chłopaczyna poprofituje. My tego nie potrzebujemy, bo ja mam takich kochanych widzów i w sumie ja mam często profit z niczego, także dziękuję za każde wsparcie. Także lecimy, wracamy. Jesteśmy znowu w tej oto miejscówce, zamykamy drzwi za sobą i odkładamy tutaj książkę. Pomyliłem się, klikamy książką tutaj na stół, hop. No i udało nam się ją tutaj położyć na stół. No i wracamy do Alcestiosa. No i widzowie, jesteśmy u Alcestiosa, piszemy hi, mission. Jest, Alcestios jest tam wdzięczny, że mu pomogliśmy i teraz nie tracąc czasu lecimy jak najszybciej do Edron, porozmawiamy z wężem, ze zwykłym, zwyczajnym wężem, będziemy rozmawiać ze zwierzętami, czyli mowa o Ikasisie i porozmawiamy z tym wężem, następnie polecimy na Kormaję, by porozmawiać z duchem, z Ghastly Wolfem. Tylko pamiętajcie, Ghastly Wolf pojawia się na Kormai tylko po zmierzchu. Jeśli jesteście ciekawi jaka jest pora dnia, to po prawej stronie przy minimapie macie po prostu taką miniatureczkę, załącznik. No jak widzicie, robi się ciemnawo, także mamy swoje 2 minuty. Zakładamy timeringa, żebyśmy nie tracili czasu. No bo wiadomo, no, doba tibijska nie trwa tak jak doba w życiu realnym, ale też chwilę trzeba zaczekać, jeśli wejdziemy tam przykładowo z ranka. Także piszemy hi, Edron jest. No i biegniemy do miejsca, gdzie respi się Or-Shabbal. Także dla ciekawskich, jakby nie wiedzieli, także uważajcie, aczkolwiek wydaje mi się, że w tych czasach raczej na pewno zauważycie, że tam pełno ludzi będzie biegać i na pewno nie napotkacie momentu, że Or-Shabbal sobie tam gdzieś sam będzie biegał i będzie pustoszował tereny. Tak poza tym widzowie, napiszcie mi również, czy podoba wam się to, jak pokazuję z miejsca do miejsca, gdzie biegać, czy po prostu wolicie cięcia, czyli przykładowo teraz pokażę wam, jak dobiec do tego oto pana, ale następnie później jak będziemy lecieć na Kormaję, wracać, to czy wolicie takie cięcie, teleport, czy po prostu jak... O, Czochrak, pozdrawiam. Czy wolicie, jak pokazuję wam przykładowo w przyspieszonym tempie, biec z powrotem, no bo w sumie sam nie wiem, nigdy w sumie o to nie pytałem i też tak naprawdę nikt się nie skarżył, ani nie pisał, co byście woleli. Także lecimy do tego dzikiego węża, porozmawiać z nim. Zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia. Aczkolwiek już zespoilowałem wam, co on nam takiego ciekawego powie. Żeby porozmawiać z tym wilkiem. No naprawdę śpieszymy się, żeby zdążyć jeszcze o zmierzchu. Nie, no na pewno z tym jednym zadaniem się wyrobimy. Później będziemy musieli znów praktycznie wrócić w okolicy Pitcher Cavesa, czyli dobiec na Orc Forest. Wydaje mi się, że większość z was na tym levelu, jak już robicie to zadanie, to gdzieś tam w tych okolicach sobie eksplorowaliście tereny, a jeśli nie, no to macie okazję znów tam, raczej znów, pierwszy raz się pojawić i zobaczyć. Zachęcam, by sobie tam polatać, a przede wszystkim na Rapid Respie porobić sobie tam bestiarkę, bo naprawdę bardzo dużo szybkich i fajnych punktów i potworków również, no i profitu oczywiście. Także już prawie dobiegliśmy do Snake'ego.
do Ikasiego, dokładnie. Ikasi, czekajcie, ja tutaj błądzę w sumie. Ikasi gdzieś tutaj powinien być na dole. O, jest. Piszemy hi. Mission. Jest. Dodaliśmy talizman. Pamiętajcie, że z tym Ghastly Wolfem możecie porozmawiać tylko wtedy, kiedy macie talizman, także teleportujemy się do Kormai. Dobra, płyniemy do Kormai. Pamiętajcie, że na Kormaie możemy płynąć statkiem tylko i wyłącznie z Edron. Lub z Eremo dla tych czypliwych. Wiadomo, że również można parowcem, ale akurat parowcem nie polecam. I lecimy teraz na samo południe. Widzicie na minimapie, mamy noc, także mam nadzieję, że zdążymy i wyrobimy się w dwie strony, że uda nam się wykonać to zadanie, czyli drugie zadanie za jednym zamachem, bo tak naprawdę, no nie ukrywam, nie chce mi się czekać i tak naprawdę jakbym nie robił tych cięć i tego wszystkiego, to w sumie odcinek teraz by trwał już z 20 minut, czyli jak będziecie wykonywać, będziecie mieli ochotę wykonywać te wszystkie zadania, to pamiętajcie, żeby sobie tam troszeczkę czasu wykalkulować, ale uważam, że warto. Dobra, mam nadzieję, że w dobrą stronę pobiegłem. No i mamy Ghastly Wolfa, podbiegamy do niego i piszemy klasycznie hi, mission. Jest, czy pomożemy mu? Oczywiście, że tak. Teraz jak najszybciej wracamy na Edron, z Edron do Wynorę, następnie na Orc Forest, bo zrozpaczona wilczyca prosi nas o pomoc w poznaniu losów porwanych przez Huntera młodych zwierząt, akurat wilcząt raczej. Akurat przeczytałem to prosto z Tibiopedii, nic nie przeinaczyłem, po prostu słowo w słowo. Akurat wiem, że to nie w moim typie, żeby czytać Tibiopedię, bo ja uważam, że to jest lamerskie i jeśli ktoś nagrywa odcinek i słowo w słowo czyta jakiś tam spoiler, ale akurat chciałem wam fajnie to przytoczyć i też w sumie na faście, żeby nie tracić czasu, no i nie robić cięć, bo akurat ja cięć nienawidzę robić. Ale właśnie też, żeby ten odcinek nie trwał godziny, no to te cięcia są, żeby wam nie pokazywać wszędzie, jak trzeba biec. Dobra, Edron. Następnie płyniemy do Wynory. Jesteśmy znów niestety. Ile tutaj tego timeringa mamy? 3 minuty. Dobra, damy chyba radę. Lecimy na łeb na szyję. No i mało, że Orc Forest mamy. Fajne potworki, to przed Orc Forestem mamy rorki, na których się świetnie skilluje. Fista, Sworda, Cluba i tak dalej. Dysta również. Bo naprawdę są one mocne, raczej mocne. Dobrego shielda mają, plus naprawdę niesamowicie się leczą. Taka alternatywa, bym powiedział, nawet dla, alternatywa dla monków na niższym levelu. Na wyższym akurat nie testowałem, ale kiedyś jak tam wkręciłem się w Tibie i sobie grałem tak typowo casualowo, że nie używam przykładowo żadnych Tibia coinów i tak dalej, chciałem sobie potrenić, no to pamiętam, że na rorkach całkiem spoko się treniło. Także dobra, jesteśmy w połowie drogi, tutaj raczej wam nawija makaron na uszy, klasycznie, ale w sumie nie będę robił tego ucięcia, ale po prostu teraz przyspieszę czas, żebyście wiedzieli, jak być na Orc Forest, no bo jestem w stanie uwierzyć, że jeszcze są osoby, które jeszcze tam nie były, także przyspieszamy. Jak możecie zauważyć, tych Amazonek jest naprawdę bardzo dużo, no i duży śmietnik tutaj jest, jak widać, Chipsoftu Cleaner mapy w tym miejscu akurat nie działa, także też chciałem dodać, że w sumie jak lecicie na OFA, macie niższy level, no i w sumie skille, wasze rączki, ogólnie postać nie gra tak na maksa i macie problemy przykładowo z takim orkiem berserkerem, to weźcie ze sobą stealthringi również, no bo akurat już na początku odcinka, żebyście na Ghastly Wolfy wzięli sobie stealthringa, ale tak naprawdę na orkach również może wam to się przydać, bo ich jest naprawdę tam bardzo dużo, a w sumie przed liderem uciekniecie, bo on wolno biegnie, ale zerki w starej Tibi to naprawdę robiły spustoszenie. Wiadomo, teraz czasy się zmieniają, aczkolwiek są ludzie, którzy dopiero zaczynają gierkę. Tak poza tym, wiadomo, no, lokowanie produktu trzeba sobie dodać. O kurde, Sebastian, gratulacje, akurat na odcinku napisałeś do mnie. Gratulacje, kolega Sebastian. Bił 800 level w Tibi. Wow. Widzicie, jakiego mamy kumpla? No bo również jest widzem.
sponsorem i bez niego tak naprawdę większość serwisów, raczej między innymi, bez niego większość serwisów by nie miała prawa bytu akurat na moim kanale, także ci, którzy mnie oglądają, to na pewno Sepka znają. No i teraz my już jesteśmy tutaj prawie na miejscu. Biegnijmy, akurat Stealthringa sobie założyłem, mimo tego, że setny level mamy, to akurat nie chcę mi się z tymi berserkerami bić i tam się szczypać, także na szybko szukamy miejsca z Wolfem i szukamy pewnej karteczki, którą trzeba wziąć. Akurat Sebastian również Was pozdrawia. Także lecimy i klikamy w tego trupa, tego szkieleta, to coś, Pills of Bones. Także teraz teleportujemy się do Venore. Dobra kochani, jesteśmy w Venore, lecimy teraz do Irmany, czyli ona stacjonuje, z tego co pamiętam, w miejscu, gdzie możemy ładować swoje soulboxy. Oddajemy jej tą notatkę, akurat ja tutaj w angielskiej nie będę się wczytywał. Kiedy oddamy jej tą notatkę, kiedy z nią porozmawiamy, no to odda nam ona Full of Wolf i tak dalej. Taka ciekawostka również u Irmany możemy wymienić Red Robe, Mystic Turban oraz Green Tunic na różnego koloru skórki. Oczywiście jest to jako ciekawostka. No i lecimy do niej porozmawiać. Tutaj nie będę akurat przedłużał, no bo mam nadzieję, że jeszcze po zmierzchu nam się... O kurde. Źle? Rawczes pobiegł? Czekajcie. Nie, no Rawczes dojebał? Ale ja brzydko mówię, przepraszam. Tak, dobra, nie, pomyliło mi się, pobiegłem w ogóle do Magic Shopu, ale Rawczes zakręcony. Aczkolwiek gdzieś zmęczony bardzo nie jestem, to mózg nie powinien mi logować. Ale jak widzicie, pobiegłem map klikiem, zagadałem się i tak poszło. Tutaj na pewno już będzie dobrze. Lecimy, no i właśnie cały czas patrzę na tą porę dnia. No jesteśmy u Irmany, piszemy jak najszybciej hi. Fur. I jest, dobra. Dostaliśmy skórkę, tak poza tym ten kwiatek, jak możecie widzieć, Orcea Palm. Bardzo fajny kwiatek do domku, darmowy, tylko oczywiście trzeba go przetargać do domku. Także jakby ktoś chciał mieć jako dekorację i gdzieś tam ma domek w Tchaj, Karlin, Kazo, gdzie może sobie dopchać, pyk, pyk, pyk po ziemi, to jako ciekawostka kolejna możecie sobie go wziąć. Dobra, akurat koniec tych ciekawostek, lecimy jak najszybciej na Kormaję, bo tutaj coraz szybciej ranek się nam robi, ale emocje jak na grzybach, nie widzowie? Dobra, hajs, Edron, do Kormai. Kurczę, ale fajnie w ogóle się złożyło, że za jednym zamachem nam się udało to zrobić, bo już bałem się, że będę siedział jak słup, stał i czekał, aż Ghastly Wolf nam się pojawi, aczkolwiek jeszcze nie chwalmy tej nocy przed wschodem, bo musimy to po zmierzchu zrobić, więc zobaczymy jak ten tibijski zegarek tutaj działa. Mamy tak naprawdę, no niedaleko, jesteśmy już prawie na miejscu i musimy kliknąć na kamienną twarz, na taki posążek tym oto futerkiem, a później znów porozmawiamy z Ghastly Wolfem. Nic ciężkiego. A po rozmowie z Ghastly Wolfem oczywiście wracamy do Ikazji, do naszego węża. Ale dobra, jesteśmy na miejscu. Jest, jeszcze Ghastly Wolf jest tutaj. Także klikamy tutaj na ten posąg. I teraz piszemy hi. Mission, czy wszystko jest? Jest ok. I teraz skoro udało nam się to zrobić, naprawdę większość ludzi robiąc to zadanie musi tutaj czekać. Kiedyś pamiętam jak robiłem zadanie, to tyle ludzi tutaj czekało, a nam się udało za jednym zamachem. Może dlatego też, że mamy nie najmniejszy level i też o odpowiedniej porze dnia zaczęliśmy to zadanie. Także już prawie drugie zadanie mamy skończone. Także teleportujemy się do Ikazis. Dobra, dobiegliśmy do Ikazisa. Oddajmy mu zadanie, high mission. I ok, teraz lecimy delikatnie na dół, szukać łabędzia. Chodzi dokładnie nam o Aswana, z którym porozmawiamy, gdzie później wrócimy do tawerny na Edron, gdzie będziemy musieli znaleźć różne pióreczka. A teraz gdzie my go znajdziemy? Pamiętałem, gdzieś on tutaj był. Pobiegniemy teraz sobie delikatnie na dół. O, przy tej zatoce na 100% będzie.
Dobra, później będziemy zbierać piórka. To tak naprawdę w tym momencie zaczynamy trzecie zadanie. Także już jesteśmy bardzo blisko. O, jesteśmy u Słana. High Mission. Jest, dobra. Teraz wracamy nieopodal depozytu w mieście Edron. Akurat map klikiem nie da rady, trzeba przebiec przez wzgórze. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu, szukamy Terebana. Tereban, także high Cloak się pisze, dokładnie. I szukamy piórek. Piórka znajdziemy w 5 miejscach. Zaczniemy od Edron. Wydaje mi się, że to będzie najszybszy sposób. Akurat dawno tego nie robiłem, także pewnie pobłądzimy, lecimy sobie na pola uprawne na południu tego miasta i szukamy piórek. Jeszcze kawałeczek na dół. Tak, poza tym, drodzy widzowie, na zachętę, żebyście obejrzeli ten odcinek do końca. Na samym końcu odcinka plus pokażę wam teleporty, gdzie znajdziemy w danym mieście. No i szukamy tych piórek. Gdzieś one powinny być. O! Tutaj są piórka. I wystarczy, że przebiegniemy w okolicy. I samo nam się aktualizuje i sami mamy piórko w plecaku. Także teraz teleportujemy się do Darashi. No i jesteśmy już na Darashi, będziemy szukać kolejne 4 piórka. Akurat bardzo szybko nam to powinno zlecieć, no bo w sumie tak naprawdę nie ma tutaj nie wiadomo ile biegania. Troszeczkę też pewnie sobie pobłądzimy, ale za fajnie by było, jakbyśmy wszystko za pierwszym razem znaleźli. Dużo roboty nie ma już naprawdę bardzo, ale to bardzo zbliżamy się do końca tego zadania, no i w sumie końca tego odcinka. Na Darashi pierwsze piórko mamy tutaj przy rezydencjach. Dobra, mamy. Drugi kawałek na północ, jeszcze na obrzeżach miasta. Taki północny wschód bardziej bym powiedział. Później centrum pustyni i następnie na samej północy. No i tutaj gdzieś powinno być te piórko. Jednak nie, także poszukamy sobie. O, tutaj mamy przy tym kaktusie. Następnie biegniemy kawałeczek nad wzgórze. Cały czas idziemy teraz na północ. Jak widzicie, naprawdę nie potrzeba mieć wysokiego levela, żeby zrobić to zadanie. Później akurat na Faeries to uważajcie na siebie, naprawdę. Ja nie chciałbym mieć nikogo na sumieniu, a na Faeries naprawdę potwory potrafią zaskoczyć. Trzecie piórko, czekajcie, żeby nam tutaj... O, jest. Raczej trzecie piórko na Darashi, lecimy dalej na północ. Pamiętajcie, jak na Faeries będziecielatać na powierzchni, weźcie ze sobą Dwarfen Ringa, bo te nymfy i tak dalej potrafią upić, a tych potworów jest tam tak dużo, że naprawdę bądźcie ostrożni. Dobra, i teraz lecimy sobie na to wzgórze z Lionami. Na Rapid Respie fajnie się tutaj robi tej bestiarkę. No i mamy 5 piórek. Także kochani, zebraliśmy wszystkie 5 piórek. Wracamy teraz na Edron do łabędzia. Jesteśmy u Alcestiosa, piszemy hi. Mission, następnie, raczej nie, jesteśmy u Słana, a teraz lecimy do Alcestiosa. No i jesteśmy u Alcestiosa, piszemy hi. Co ja mam z tymi nazwami, tak przeinaczam. No i w ten oto sposób ukończyliśmy questka, The Troubled Animals Quest. Pokażę wam teraz, jak się teleportować na Faeries. Nie potrzebujemy zawsze 4 diamencików, raczej ja to zawsze 4 kryształków zawsze to nazywam. Każdy inny teleportuje nas w inne miejsce. Pokażę wam teraz, jak się teleportować. Bierzemy ze sobą Small Sapphire, Emerald, Ruby oraz Amethyst. Pokażę wam, jak działają kapliczki i w które miejsce was przeteleportuje. Oczywiście po tym wszystkim pokażę wam również, gdzie, w jakich miastach macie daną kapliczkę od żywiołów. No bo w sumie nie każdy o tym wie i tak mi się wydaje, że nie ma żadnego materiału o kapliczkach. Akurat
to byłby świetny materiał na osobny odcinek, ale niech już będzie, wszystko będzie w jednym odcineczku. Także wchodzimy w lodowy portal, w lodową kapliczkę, gdzie potrzebujemy Small Sapphire. Hop, tak sobie możemy przelatywać, nie? Ale jeśli klikniemy Small Sapphire w ten oto ołtarzyk, pach, i jesteśmy przeteleportowani w tym oto miejscu. Mamy nymfy, pokażę wam, jak one mocno biją. 205, 108, 118. No widzicie, także uważajcie tutaj na 50 levelem profesje magiczne i tak dalej. Ta utamka niech będzie na rączkę, bo naprawdę jak będziecie w zwarciu, to potrafią one zrobić kuku. No i oczywiście tak samo wracacie. Hop, klikacie lub jeśli wejdziecie w inny, tak samo was przeteleportuje do AB. Z powrotem oczywiście. Wchodzimy w zielony. Tutaj akurat Small Emerald. Klikamy, hop. I jesteśmy w tym oto miejscu, praktycznie w centrum. Uważajcie, bo tutaj jest tylko naokoło, jest jedna kratka PZ. Dalej niestety już mogą nas wszystkie tutaj potwory atakować. Plus do tego wam powiem, drodzy widzowie, że w nocy, jeśli jesteśmy po zmierzchu, tak, nie mamy zwykłych faunów biegających. Są tutaj dark fauny i bogi, które naprawdę mocno biją, także uważajcie, jako taka ciekawostka. Hop, no i wracamy. Teraz używamy sobie Small Erabi w tym Fire Portalu. Hop, jesteśmy na Weekend Frazzlach. Podobno 120 levela każdy ek tutaj ma mega profit. Nigdy ekiem nie grałem na tym levelu na nowej Tibi, ani tutaj nigdy nie wbiłem żadnej bestiarki, więc wiele nie mogę powiedzieć o tej miejscówce. Jakby ktoś chciał się podzielić jakąś fajną informacją, to wiecie gdzie pisać w komentarzu. Pewnie inni widzowie wam bardzo podziękują. No i Small Amethyst. Wchodzimy i używamy i jesteśmy w tym oto miejscu na wzgórzu na południu Firest. Także kochani, dotrwaliśmy do końca odcinka. Teraz po tym co teraz powiem będą pokazane wszystkie kapliczki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że wszystko fajnie i jasno objaśniłem. Oczywiście dziękuję za wszystkie łapki, to jest mega motywacja. No i kurde, nie zapominajcie o tych łapkach, niech zasięgi rosną, niech te filmiki idą w świat. Także ja dziękuję wszystkim, którzy zawsze zostawiają łapki. Mam nadzieję, że przy tym odcinku będzie naprawdę mega sztos. Prawdopodobnie ten odcinek zostanie opublikowany w piątek o 13. Ja go nagrywam w czwartek już wieczorem, można powiedzieć. No jest późno o 23, w sumie chyba nie ma sensu publikacji odcinka, także widzimy się w piątek na streamie wieczorem, raczej takim późnym wieczorem, bo przypuszczam, że pewnie tak szybko z pracy akurat w piątek, że nie wrócę. Także kochani, dziękuję za uwagę. Bajo, bajo, yo, yo!